Bo jesteśmy, moi drodzy, świadkami pierwszej inby w kontekście polskich preselekcji do tegorocznej Eurowizji. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Znamy skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026. I w tym filmie przede wszystkim chciałabym po prostu przekazać Wam, kto w ogóle się na te preselekcje dostał i co to będzie oznaczało w kontekście właśnie tych preselekcji, wstępne jakieś takie założenia, przewidywania. Chciałabym się podzielić właśnie z Wami tym, co mniej więcej już na ten temat w ogóle wiemy. Mamy także już 3 piosenki dostępne właśnie z tej stawki i myślę, że też chciałabym powiedzieć Wam, co ja o nich myślę, ponieważ posłuchałam ich, mam jakieś pierwsze wnioski. Nie będę na pewno robiła takiej typowej reakcji na te piosenki. Myślę, że bardziej szczegółowo na ten temat wypowiem się w kolejnym filmiku właśnie dotyczącym polskich preselekcji, bo myślę, że taki powstanie, kiedy już wszystkie piosenki będą opublikowane. Ale dzisiaj w taki mocno wstępny sposób chciałabym omówić to, co się właściwie wydarzyło. Zanim przejdziemy do sedna, czyli do artystów z preselekcji mojego komentarza, to przypomnę Wam o tym, żebyście nie zapomnieli o subskrypcji mojego kanału. Zostawcie też łapkę w górę. Tutaj proszę kliknąć. Zapraszam Was serdecznie także na mój profil na Instagramie i na Xie. No i co? Lecimy do głównej części tego wideo, czyli do tego, kto w polskich preselekcjach w tym roku się znajdzie. No i słuchajcie, tutaj po lewo wstawiam Wam oficjalną listę artystów biorących udział w tym roku w polskich preselekcjach. No i nie będę Wam czytała z osobna tutaj wszystkich nazwisk, skoro Wam je tu wklejam właśnie w tym celu, no bo obstawiam, że chyba umiecie czytać. Ale skoro ja umiem, to Wy na pewno też. I zanim przejdę już tak typowo do mojego komentarza, to 2 takie kwestie mam do Was, bo też dzięki temu będziecie mieli pewną jasność i będziecie wiedzieli, jak ten mój komentarz ewentualnie odbierać. Pierwsza sprawa i myślę, że najważniejsza absolutnie jest taka, że tak jak wcześniej Wam powiedziałam przed chwilką, no to mamy dopiero 3 piosenki znane tutaj z tej stawki, więc niemożliwością jest jakakolwiek taka moja ocena w ogóle tych preselekcji jako całości, no bo 3 piosenki to jest praktycznie nic. No daje nam to jakiś już tam wstępny feedback, daje nam to jakąś wstępną możliwość analizy, ale to nadal jest bardzo, bardzo mało i o wiele za mało, żeby całościowo jakoś to ocenić, więc taką konkretną, już typowo analityczną swoją ocenę na ten temat na pewno zamieszczę w kolejnym filmiku na temat właśnie polskich preselekcji, który nagram wtedy, kiedy już wszystkie piosenki będą publicznie udostępnione. No i druga sprawa, nie chciałabym też, żebyście odebrali mój komentarz jako taki bezwzględnie krytyczny, wredny i chamski. Ja do tych artystów nic nie mam. Każdy z nich ma jakąś swoją wizję, jakiś swój styl, który może się komuś podobać, może się komuś nie podobać. No w tym roku mamy zdecydowanie tutaj taką stawkę
z osób, które raczej nie są jakoś bardzo znane. No, zaraz Wam powiem o ewentualnych wyjątkach, natomiast mamy tutaj raczej mało znane osoby, ale domyślam się i jestem tego pewna, że każda z tych osób zrobiła absolutnie wszystko, żeby te swoje piosenki doszlifować i wypolerować tak, żeby one były zrobione najlepiej, jak tylko ci artyści będą w stanie w ogóle to zrobić. A że każdy generalnie ma jakieś ograniczone zaplecze, czy to artystyczne, czy to finansowe, no to każdy zrobił tyle, ile mógł. Bądź zrobi tyle, ile będzie mógł, no bo tak jak powiedziałam, dopiero 3 piosenki znamy. Byłoby to także niepoważne z mojej strony całkowicie, gdybym już teraz z góry powiedziała Wam, że to jest wszystko gówno, że tu nie ma nic w ogóle dobrego i na pewno nie będzie, że nie będzie żadnej dobrej piosenki, no bo na jakiej podstawie miałabym Wam to powiedzieć, jeżeli mam tylko nazwiska i tytuły tych piosenek, z czego no, większość jednak nadal jest nieznana. Biorąc także pod uwagę to, że bardzo duża część właśnie z tej stawki, tych artystów, to są ludzie, którzy gdzieś tam być może dopiero zaczynają albo no nie mają takiego bardzo rozwiniętego zaplecza, czy to finansowego, czy to artystycznego jeszcze, no to też nie mogę oczekiwać tutaj jakichś cudów także, ale ja jestem tutaj po to, żeby coś skomentować wedle jakby swojego gustu, swoich oczekiwań, swoich własnych odczuć, więc jeżeli ja, nie wiem, jakoś krytycznie się o czymś wypowiem, to nie oznacza to z mojej strony braku szacunku do pracy tych ludzi. To, co w tej chwili mogę powiedzieć na podstawie tego, co wiemy, to jest to, że ta stawka raczej nie jest powalająca. Nie ma tutaj zbyt wielu wielkich nazwisk, no bo mamy na przykład Alicję Szemplińską, która jest znana w środowisku eurowizyjnym, no bo powiedzmy, że praktycznie miała nas reprezentować w 2020 roku. Na Eurowizji właśnie została wtedy ona wybrana, natomiast no wiecie sami, że Eurowizja została wtedy odwołana, więc końcowo Alicja na ten konkurs wtedy nie pojechała. Z bardziej znanych nazwisk jest także pan Piotr Pręgowski, który jest jednak bardziej znany jako aktor. Myślę, że nawet jeżeli po imieniu i nazwisku nie kojarzycie, to w momencie, kiedy zobaczycie po prostu, kto to jest, no to od razu stwierdzicie, że a dobra, to jest ten, to ja wiem, kto to jest. No bo to jest rzeczywiście pan, który jest no, znanym aktorem. Z tej stawki wcześniej ja osobiście kojarzyłam jeszcze taką osobę właśnie jak na przykład Jeremi Sikorski i kojarzyłam go głównie dlatego, że w zeszłym roku, jak była ta piosenka Teo Tomczuka, który został dokooptowany właśnie już w trakcie tych preselekcji zeszłorocznych, to właśnie Jeremi Sikorski w zeszłym roku współtworzył tę piosenkę Teo pod tytułem Immortal. No i powiem Wam, że jak sobie szukałam informacji przed nagrywaniem tego filmu, to jeszcze widziałam, że w ogóle ten Jeremi Sikorski występował w Twoja twarz brzmi znajomo, o czym wcześniej nie wiedziałam, bo ostatni raz oglądałam ten program pewnie z 10 lat temu, a reszta z tej stawki, z tego przynajmniej co ja sobie gdzieś tam wyszukiwałam właśnie przed nagrywaniem, to są głównie osoby, które na przykład brały udział w The Voice of Poland wcześniej, albo w jakichś szansach na sukces. Któraś z tych osób, bodajże Ola chyba Antoniak, brała udział w szansie na sukces tej juniorowej przed Eurowizją Junior chyba w zeszłym roku. To mi koleżanka powiedziała, właśnie kiedy się pytałam, czy zna kogoś z tej stawki. Pozdrawiam koleżankę serdecznie. No i przejdźmy do tego, które piosenki już znamy. Znamy między innymi piosenkę Basi Giewont, która
też bodajże, to mi też znajomi powiedzieli eurowizyjni, jak się pytałam, bo ja to już zapomniałam totalnie o tym, że Basia Giewont brała chyba udział właśnie w 2020 roku w tej szansie na sukces eurowizyjnej przed wyborem reprezentanta na Eurowizję i te szanse na sukces wygrała wtedy właśnie Alicja Szemplińska, natomiast Basia Giewont tam brała udział. No i Basia Giewont wykonuje piosenkę Zimna woda. Boże, jak ja się cieszę, że powiedziałam zimna woda, a nie zimna wódka, bo właśnie Wicia, którego znacie też z tego kanału, nazwał to dzisiaj zimną wódką. No i to jest utwór taki dosyć specyficzny, utrzymany w takich klimatach trochę słowiańsko, etniczno. Tam w pewnym momencie w ogóle wjeżdża takie disco. Całe swe życie na każde omdlenie. Hej, hej, gdzie uroda wrzece. Czy ta piosenka bardzo mi się spodobała? Niekoniecznie, jeżeli mam być szczera. Znaczy, nie jest to też utwór taki, który, no, ja bym stwierdziła, że absolutnie cierpię, jak to słyszę. Jest dramat najgorszy na świecie. Nie wiem, no nie porywa mnie to po prostu. Kolejną piosenką, którą już teraz znamy, jest Don't You Try, Oli Antoniak. I tej piosenki też już posłuchałam. It's hard to believe you had a chance to keep me. I nie wiem, co tam się właściwie wydarzyło, bo to jest w ogóle młoda dziewczynka. Ona ma, nie wiem, 16 lat. W każdym razie, no to jest jeszcze nastolatka, a ta piosenka mi tak brzmi, tak zupełnie mi do niej nie pasuje. I nie chodzi mi absolutnie o to, że jeżeli dziewczynka ma 16 lat, to ona ma śpiewać, nie wiem, dupa, dupa i jakieś głupoty całkowicie. Nie wiem, mam taki dysonans jakiś, być może też dlatego, że właśnie widzę na okładce, na zdjęciu, no taką mega młodą dziewczynkę, a piosenka jest taka, nie wiem, taka ciężka. I trzecia piosenka, która już została opublikowana, to jest piosenka Staśka Kukulskiego, która nazywa się This Too Shall Pass. I to jest ballada, ale muszę Wam powiedzieć, że z tej trójki, tych na razie opublikowanych piosenek, chyba, jeżeli miałabym wybrać, to chyba to do mnie jakoś najbardziej jeszcze przemawia. The only thing to remember, this too shall pass, for it could. Wyczuwam też, że tutaj jest bardzo duży taki talent artystyczny, takie wyczucie artystyczne. Pomimo, że ta piosenka nie siadła mi jakoś bardzo, to nie jest piosenka, której ja będę słuchała. No realnie, będę z Wami po prostu szczera. Nie posłucham tego pewnie więcej razy niż będę, że tak powiem, musiała, ale gdzieś tam no z tej trójki chyba jakoś najbliżej tego jestem. Słuchajcie, ja jestem właśnie w trakcie montażu i przed chwilą wyszła ta piosenka pod tytułem Parawany Tango. No i ja sobie jej posłuchałam, więc zdecydowałam się dograć tutaj ze 2 zdania. Parawany tango plażowe, kibango, on ją trzyma mocno i ona trzyma go. Ale tak szczerze to ja nie wiem, co powiedzieć i może pozostawię to do Waszej oceny po prostu, bo ja chyba wolę inne tango jednak. No i to jest tak naprawdę wszystko, co możemy na ten moment powiedzieć na temat polskich preselekcji do Eurowizji 2026. No i słuchajcie, powiedzieliśmy sobie o tym, kto na preselekcjach jest i musimy sobie w tym momencie także powiedzieć o tym, kogo nie ma. Bo jesteśmy, moi drodzy, świadkami pierwszej inby w kontekście polskich preselekcji do tegorocznej Eurowizji. I myślę, że jeżeli już nagrywam taki filmik, w którym faktycznie podsumowuję to, co się dzisiaj wydarzyło, no to o tym po prostu trzeba wspomnieć, zwłaszcza, że jest to kwestia, która zaczyna budzić dosyć duże emocje w polskim fandomie.
Ponieważ tak jak pewnie większość z Was wie, planował się do preselekcji polskich tegorocznych zgłosić także Przemek Kucyk z piosenką Polska Góro. Poland, we shake not only head pop 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 pop. Poland, we shake not only head pop. Ja na tę piosenkę robiłam reakcję. Nie będę Wam tutaj powtarzać jakby drugi raz tego samego, w ogóle dlaczego ta piosenka była brana pod uwagę w kontekście polskich preselekcji, co to jest w ogóle za piosenka, ponieważ prawdopodobnie większość z Was w ogóle to już wie, a jeżeli ktoś nie wie, no to możecie zajrzeć sobie, czy właśnie obejrzeć tę piosenkę, posłuchać jej, czy właśnie obejrzeć moją reakcję na ten utwór. I piosenka Polska Górą to jest w ogóle utwór, który był tak zwanym viralem, który się bardzo mocno poniósł, który był bardzo, że tak powiem, no klikalny i który faktycznie gdzieś tam w świadomości polskich fanów Eurowizji mocno się zapisał i o którym absolutnie mówiło się naprawdę bardzo dużo. Podejrzewam, że więcej o jednym Polska Górą mówiło się niż o wszystkich tych, którzy końcowo się w tej stawce znaleźli, razem wziętych. A tymczasem, tak jak już widzicie, no tej piosenki w stawce oficjalnej polskich preselekcji nie ma. No i od razu oczywiście wzbudziło to dużo emocji, no bo bardzo wielu ludzi czekało na to, że faktycznie ten utwór się końcowo zakwalifikuje właśnie do tego finału polskich preselekcji i nastąpiło takie zbiorowe rozczarowanie. No gdzie jest Przemek, gdzie jest Polska Górą, dlaczego komisja tego nie przyjęła? No i tutaj zaczyna się, kochani, pierwsza taka drama. Ponieważ wersje, dlaczego tak się stało, są, słuchajcie, dwie. Jedna jest wersja Przemka Kucyka, a druga jest wersja taka oficjalna właśnie, jeżeli chodzi o komisję jurorską, która te zgłoszenia rozpatrywała. Przemek twierdzi wszem i wobec, że tę piosenkę zgłosił i nie wie, dlaczego ona się nie dostała koniec końców właśnie na preselekcję. Jak już pewnie widzieliście, została ogłoszona lista osób, które wezmą udział w preselekcjach do Eurowizji 2026 i pewnie zastanawiacie się, where is Przemek Kucyk? I don't know. Szczerze, I don't know. Ja się do preselekcji zgłosiłem, ale mnie po prostu do nich nie wzięli. I z jednej strony wiecie, no jest mi trochę przykro, bo serio traktowałem to mega poważnie. Włożyłem to masę pracy i przygotowań i wszystkiego, no ale najwidoczniej tak miało być. Oczywiście trzymam kciuki za wszystkie osoby, które w preselekcjach wezmą udział. Mam nadzieję, że znajdzie się tam ktoś odważny, kto zrobi troszkę zamieszania w związku z sytuacją polityczną, która się dzieje teraz w kontekście Eurowizji. Trzymam mocno kciuki, że ktoś taki się tam pojawi, bo pewnie byłbym to ja, gdybym się tam znalazł. No i co? No i wiadomo, pewne rzeczy w życiu się udają, pewne się nie udają i tyle, no nie mogę być zły na coś, na co nie mam absolutnie wpływu. Natomiast druga wersja, ta oficjalna wersja właśnie z TVP od tego panelu jurorskiego, od tej komisji, jest taka, że tego zgłoszenia w ogóle nie było. Wśród zgłoszeń, które dostaliśmy, nie było utworu Polska Górą. O ile mi wiadomo, bo to było poruszane na naszych obradach, byli jurorzy, którzy poprosili Telewizję Polską o sprawdzenie raz jeszcze, czy na pewno wśród nadesłanych utworów nie ma utworu Polska Górą i telewizja potwierdziła, że nie ma. I to, co mogę powiedzieć, to jestem przekonany, że ten skład jurorski dopuściłby ten utwór do przesłuchań na żywo i tam by już się różne inne rzeczy zadziały, ponieważ to było grono, które myślę naprawdę miało dosyć otwarte głowy. I ja szczerze mówiąc nie wiem, jaka była przyczyna tego i nie chcę tutaj rozsądzać, czy to zgłoszenie nie dotarło ze względów technicznych czy innych, czy ono nie zostało wysłane. Natomiast jeżeli nie zostało wysłane, to ja nie powiem, co o tym myślę, bo gdzieś mam takie poczucie, że na skutek wybryków jednej z piosenkarek my już jesteśmy mocno jako fandom przewrażliwieni na punkcie wybijania się na Eurowizji, czy próbach wybicia się na Eurowizji. Natomiast czy tak było, nie wiem.
Ja przyjąłem z wielkim zdziwieniem to, że tego utworu nie było w tym gronie. Mamy dwie totalnie odrębne wersje tych samych wydarzeń i no, nie ma absolutnie żadnej opcji, żeby w każdej z nich było trochę prawdy, no bo jeżeli nie było tego zgłoszenia, no to jak Przemek miał się zgłosić, tak? Z drugiej strony, skoro Przemek twierdzi, że zgłosił ten utwór, no to jakim cudem miałoby go końcowo nie być wśród tych piosenek zgłoszonych? I ja Wam tutaj zaprezentowałam właśnie dwie wersje, takie oficjalne od samych zainteresowanych. Powiem Wam szczerze, że ja mam osobiście wybuch mózgu, bo nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć, no bo mnie przy tym nie było. Nie jestem w stanie ani zweryfikować jednej wersji, ani drugiej. Nie wiem, kto tutaj, nie wiem, wciska jakiegoś wałka, albo nie wciska może wałka, a może w ogóle jeszcze coś innego się stało i nikt nie miał na celu właśnie jakiegoś oszukiwania czy kłamania. No i na ten moment, na podstawie tych informacji, które mamy, a mamy ich niewiele, myślę, że ja dalszych wniosków wyciągać po prostu nie będę. Dajcie mi znać, co Wy myślicie na ten temat, jak widzicie w ogóle tę stawkę, czy ona Wam się podoba, czy nie, czego się spodziewacie w ogóle po polskich preselekcjach w tym roku. Podzielcie się tym, nie zapomnijcie także o subskrypcji mojego kanału, nie zapomnijcie o łapkach w górę, zajrzyjcie także na ten mój Instagram, na Xa również. Ja w tym momencie dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmu, do zobaczenia, trzymajcie się.